Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasto, ale takie bardzo szybkie ciasto i bardzo łatwe, bez pieczenia. I będzie to ciasto z brzoskwiniami. W końcu mamy sezon na brzoskwinie. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Zaczniemy pierw od tego, że zrobimy sobie, zalejemy galaretkę wodą, bo to musi ostygnąć nam. 200 ml wrzątku, o. 200 ml wrzątku. Do wrzątku daję jedną galaretkę. Ja mam taką o obniżonej zawartości cukru. Jeżeli nie musicie ograniczać cukier, to po prostu zwykłą galaretkę z cukrem. Mam smak cytrynowy, ale jaki dacie, taki jaki lubicie. O. I do galaretki dodaję 2 łyżeczki namoczonej wcześniej żelatyny. 2 łyżeczki żelatyny zalewamy 6 łyżeczkami wody zimnej z kranu. I teraz to wymieszamy i odstawiamy do przestudzenia. Galaretkę odstawiłam z żelatyną, żeby mi wystygła. Tutaj mam 200 g jogurtu greckiego, niesłodzonego, zwykły, naturalny. Do tego dodam 450 g serka waniliowego. I 250 g mascarpone. Ja mam takie zwykłe, śmietankowe mascarpone. Bez żadnych dodatków. Na razie miskę odstawiamy, żeby nabrało takiej temperatury pokojowej. A tu będę potrzebować brzoskwiń, około kilograma brzoskwiń, około 5 łyżeczek namoczonej żelatyny. Moczymy tak samo jak wcześniej. Dajemy 5 łyżeczek tej żelatyny, 10 łyżeczek wody zimnej z kranu i mieszamy i moczymy. Wcześniej, z 10 minut wcześniej wystarczy. Brzoskwinie można parzyć i ściągać skórkę, ale powiem Wam, że nie ze wszystkich brzoskwiń ta skórka ładnie schodzi. Myślę, że tutaj chodzi o gatunek brzoskwiń. Z jednych nieraz chodzi bardzo ładnie skórka, a z innych mniej, oczywiście po sparzeniu. Więc ja po prostu nie będę się bawić w parzenie. Brzoskwinie są fajne, mięciutkie i będę miała ze skórką. Jeżeli komuś przeszkadza, to po prostu trzeba będzie skórkę obrać albo sparzyć i próbować ściągnąć. Do tego będę potrzebować zwykłej galaretki 75 g. To jest galaretka o smaku brzoskwiniowym. I tak jak mówiłam, tą żelatynę. Obieram i kroję w małe połówki brzoskwinie. Brzoskwinie obrane i pokrojone w kawałeczki. Tutaj do kubeczka 200 ml wrzątku i naszą namoczoną żelatynę, 4-5 łyżeczek namoczonej żelatyny. Jak będzie bardzo gorąco, to lepiej 5 łyżeczek dać. Tak. I dajemy naszą galaretkę. Trzeba rozmieszać do rozpuszczenia. Odstawiam galaretkę
Niech się chłodzi. Tutaj mam pokrojone brzoskwinie i teraz tak, można by było zalać galaretką oczywiście takie brzoskwinie, takie surowe. Tylko brzoskwinia bardzo szybko się psuje. A ja bym chciała, żeby te ciasto troszkę w lodówce mi poleżało, więc zrobię to po prostu w ten sposób, że na patelnię o grubym dnie daję naszą pokrojoną brzoskwinię i po prostu doprowadzę ją do tego, żeby ona się zagotowała. Dodam troszeczkę wrzątku, niedużo, z 50 ml, 100, tak aby nam się ona po prostu nie paliła. I na małym ogniu mieszając, doprowadzimy tylko do zagotowania się. Można oczywiście też pod przykryciem, nie dłużej. Jak zobaczymy, że brzoskwinie nam zmiękną, ona się delikatnie zagotuje i koniec. Wtedy zakręcamy gaz i wtedy brzoskwinie, jak zalejemy galaretką, one po prostu dłużej nam na cieście wytrzymają i się nie zepsują. Brzoskwinie nam zostawiłam na ogniu, pomalutku niech one się nam tak jakby prażą. Tutaj mam blaszkę 28 cm na 18. Pod spodem jest papier do pieczenia i wyłożone są herbatniki. Blaszka może mieć też inny rozmiar. Wtedy jak będzie większa, ciasto będzie niższe, jak będzie troszkę mniejsza, ciasto będzie wyższe. Nic nie szkodzi, można tutaj zmieniać rozmiar blaszki. Tak jak mówiłam, wyłożyłam herbatnikami, można oczywiście też biszkoptami. Na razie odstawię. Tak. Nasze serki, mascarpone, tutaj i jogurt. Tu już fajnie rozmieszany nasza galaretka cytrynowa plus dodana do żelatyna. Dlaczego mówię, żeby miało temperaturę pokojową? Dlatego, że te panie, które nie mają wprawy tak w pieczeniu ciast, jeżeli to by było z lodówki zimne, a że żelatyna ciepła, zaczęłoby Wam bardzo szybko tężeć i są panie, które by po prostu nie zdążyły z przełożeniem do blaszki i już by po prostu zaczęło zastygać, więc lepiej to zrobić, kiedy to ma temperaturę pokojową i żelatyna jest troszkę przestudzona. Weźmiemy troszkę, pierw pomieszamy i zaraz zahartujemy troszkę żelatyny. Ponieważ mój robot poległ przez moją nieuwagę, zrobię to po prostu takim ręcznym, ale Wy możecie zrobić do końca roboty. Zahartowałam oczywiście żelatynę z galaretką i mieszamy. To już jest takie dość zimne po brzegach, zaczyna mi zastygać. Wiecie co, zrobię w ten sposób. Po prostu poleję, bo boję się, że na brzegach mi zastygnie, a poleję troszeczkę i wstawię blaszkę do lodówki. O, zrobię tak. O, żeby na herbatnikach mi zastygło, to wtedy one mi nie pójdą do góry. Dobra. I to wstawiam do lodówki teraz. Nasze brzoskwinie już, to widać. One są dalej cały czas calusieńkie i teraz tak, z niektórych poschodziła skórka, z innych nie. Dlatego właśnie myślę, że właśnie chodzi to chyba od odmiany. No nie mam zielonego pojęcia, albo od dojrzałości. Jak przestanie się gotować, to dopiero wtedy zalewamy żelatyną z galaretką. Ale musi się przestać gotować.
Także ja odczekam jeszcze z 10-15 minut i wtedy będę zalewać. No, po 10 minutach naszą galaretkę z żelatyną zaleję. O. Tak. Przemieszam i wleję sobie do metalowej miski. Niech stygnie, bo patelnia jest gorąca i po prostu stygłoby mi dużo dłużej. Ale pachnie. I odstawiamy, niech stygnie. No, wyciągam z lodówki po około 20 minutach. Patrzcie, wszystko fajnie zastygło. Więc można wylać resztę, która oczywiście stała tutaj, nie w lodówce, bo by zastygło całkiem. Można wylać resztę i już nam herbatniki nie pójdą do góry. Wyrównaliśmy i wkładamy do lodówki na 2-3 godziny, aż nam ładnie zastygnie. Brzoskwinie cały czas są tutaj zostawiane na blacie kuchennym, żeby nam żelatyna nie zastygła. Niech się dalej studzi. I widzimy się na drugi dzień. Ciasto fajnie nam stężało. Ja mam założony rant cukierniczy. Gdybyście nie mieli rantu cukierniczego, to wystarczy tutaj na obrzeżach podgrzać trochę suszarką do włosów i też ładnie odejdzie. O, także ściągamy rant cukierniczy. Ściągnęłam. Ciasto prezentuje się tak, trzyma się bardzo fajnie. I będziemy robić bitą śmietanę. Moja śmietana tu jest 30, ja mam 330 ml i dlatego dam 1,5 paczki takiego śmietanex. O, gdybyście mieli 250, no to tyle, ile jest na opakowaniu. 250 ml śmietanki na jedno opakowanie. Ja mam troszkę więcej, więc dam 1,5 opakowania i 3 takie czubate łyżeczki przesianego cukru pudru. Gdybyście chcieli bardziej słodkie, przesiejecie po prostu 6 łyżeczek. Mi 3 łyżeczki wystarczą, nie lubimy takiego słodkiego. I zaczynam ubijać od tego, że będę pomału wsypywać cukier, a za 20-15 sekund wsypię ten śmietanex. Bita śmietana już zrobiona. I będziemy stroić ciasto. O. I może być, może na rogach jeszcze damy. To wszystko zależy, jak po prostu chcecie. Tak wystroicie sobie. I ciasto brzoskwiniowe gotowe. I będziemy kroić, żeby Wam pokazać. Powiem Wam, że już zdjęcia robiłam, ciasto już troszkę stoi i dalej jest bardzo stabilne, chociaż jest teraz bardzo wysoka temperatura. W kuchni też jest upał, bo mamy lato. I chcę przekroić, żeby Wam
pokazać. Tak. Ciasto najlepiej kroić cienkim nożem. Przekroiło się, do końca przekroiło. Proszę. Bardzo fajnie się kroi, bardzo ładnie w środku wygląda. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i zapraszam też na inne moje przepisy, bo na kanale jest już ich ponad 600. Na pyszne ciasta, na pyszne obiady, na pyszne sałatki. Także zapraszam i widzimy się na następny dzień. Do zobaczenia. Pa, pa!